Mercedes klasy G, G-Wagen. Imion ma wiele, ale wszystkie one odnoszą się do najbardziej rozpoznawalnego chyba Mercedesa na świecie. Do Gelendy. Do legendy. Wszyscy już tak bardzo się przyzwyczaili, że klasa G jest produkowana bez większych zmian od dziesięcioleci, że już chyba nikt nie czekał na rewolucję. Aż tu nagle. W tym roku w Detroit Mercedes pokazał nową klasę G i świat fanów motoryzacji podzielił się na, teraz oczywiście trochę przesadzę, ale na dwa niezadowolone obozy. Pierwszy obóz mówił: popatrzcie, po 40 latach wszystko, na co ich stać, to kółka na reflektorach zamiast kresek. To wszystko? A drugi obóz mówił tak: ile zmian, te słodkie LEDy, po co to? Wielkie ekrany, lakierowane przyciski. Z tej męskiej klasy G nie pozostało już nic. To koniec tej G-klasy, którą znamy. Na dobrą sprawę nie pozostało już nam nic poza przypominającym poprzednika kształtem. Za chwilę opowiem Wam, co w nowej G-klasie się zmieniło, a co nie. Zaczynamy od zmian i od razu powiem, to nie jest pełna lista, ale musieliśmy się jakoś ograniczać. A więc numer 1 to są oczywiście elementy, które sprawiają, że nową generację klasy G poznajemy z daleka. To są okrągłe obwódki wokół okrągłych oczywiście reflektorów. W poprzedniej generacji mieliśmy do czynienia z okrągłymi reflektorami, ale kreską pod nimi. Teraz mamy takie ładne kółeczko LEDowe. Zresztą wszystkie światła z przodu są LEDowe, nawet te w tych oldschoolowych kierunkowskazach. Tych zmian może nie zobaczycie na pierwszy rzut oka, ale one tutaj są. Jakby 23,5 cm to było mało, zwiększono prześwit do 24,1, a więc 6 mm więcej niż względem poprzednika. Zwiększono też głębokość brodzenia z 60 do 70 cm. Zwiększono też kąt zejścia, kąt natarcia. I teraz uwaga, jeśli tego jeszcze wcześniej nie słyszeliście, to powiecie teraz: wow, zwiększono szerokość tego samochodu. O ile? O 12,5 mm. Centymetra. Teraz ten samochód ma prawie 2 metry szerokości. Po raz pierwszy w historii tego modelu w terenie kierowcę wspomagać może elektronika. Powstał nawet specjalny tryb jazdy G-Mode, w którym w zależności od rodzaju nawierzchni elektronika dostosuje układ napędowy. Kiedy zaglądamy do środka, to widzimy, przypuszczam, że największą zmianę w tym samochodzie, czyli brak analogowych zegarów. Ich miejsce zajęła, jak widać, płaska tafla ekranu, a właściwie ekranów i platforma multimedialna MBUX. Kolejny punkt to wykończenie wnętrza i może to być trochę niesprawiedliwe, bo przecież poprzednia generacja również była bardzo luksusowa, ale w tej to wszystko zostało wyniesione na jeszcze wyższy poziom, spasowanie, materiały, wyciszenie tego samochodu. Wszystko po to, aby ktoś, kto zostawia w salonie ponad 500 000 złotych, wiedział, że kupił nie tylko terenową klasę G, ale też Mercedesa. Aha, jest tych punktów jeszcze więcej, ale już nie będziemy kontynuować. Zobaczycie te kolejne różnice, na przykład przy okazji testu dwumetrowca. Czas na listę rzeczy, które pozostały bez zmian i nieprzypadkowo przed chwilą trzasnąłem drzwiami, bo właśnie od tego chciałbym zacząć, od dźwięku zamykanych drzwi. Ten dźwięk pozostał bez zmian, na dobrą sprawę, od 40 lat. Posłuchajcie. I jeszcze raz. Tak, to jest dokładnie to, ale to jeszcze nie koniec. Posłuchajcie, jaki odgłos wydaje zamek centralny. I otwieramy. To jest dokładnie ten sam odgłos, jaki słyszeliśmy przez ostatnie 40 lat. I to się nie zmieniło. Kolejny punkt, który pozostał bez zmian, to blacha cięta z metra i zaginana prawie wyłącznie pod kątami prostymi. Ta blacha, można by powiedzieć, że dosłownie nie ugięła się pod naciskiem osób odpowiadających za aerodynamikę.
ten samochód bardzo łatwo poznać po tych detalach, jak na przykład kolejny detal, zawiasy w drzwiach. Popatrzcie na to, ten sam siermiężny kształt. To są rzeczy, które musiały pozostać. Kolejny punkt to, choć może niektórzy nie chcą dać temu wiary, to dla zespołu produkującego Mercedesa klasy G w austriackim mieście Graz zachowanie tego samochodu w terenie jest czymś absolutnie najważniejszym. Oczywiście samochód jest wyposażony w 3 blokady mechanizmów różnicowych, jak na prawdziwy terenowy samochód przystało. Konstrukcja jest oparta na ramie, a tylną oś spaja sztywny most. Nie zmieniło się też to, co widzi kierowca ze swojego miejsca. Widzi wielką, prostokątną prawie maskę. Widzi 2 te obłędnie wystające kierunkowskazy i na to wszystko patrzy przez szybę, która jest niemal prostokątna, niemal pionowo ustawiona i raczej niewielkich rozmiarów. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to te 3 przyciski blokujące dyferencjały. Pomimo wprowadzenia MBUX-a, pomimo całej elektroniki, one wciąż tutaj dumnie na środku prezentują się jako fizyczne przyciski. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak wygląda ten samochód w środku, dokładnie co możemy w nim urwać. Będzie to akurat w przypadku klasy G, przypuszczam, że dosyć trudne, ale zacznijmy od rzeczy oczywistych. Skoro to jest uchwyt i skoro w tym samochodzie możemy naprawdę latać na wertepach, to musi się trzymać naprawdę mega solidnie. Uwaga! No i trzyma się mega solidnie. Możemy też zrobić to samo z klamką, uchwytem. Szczerze mówiąc, udało mi się znaleźć w samochodzie za sporą kasę skrzypiący plastik. Ups. A po tej stronie cisza. Ciekawe. Ok, idziemy dalej. To ma dosyć dużą amplitudę, ale cisza. Tutaj plastiki udające drewno zachowują się bardzo porządnie. Ekran również. Tutaj nawiewy również. Tunel na środku również. Wszystko to jest zmontowane solidnie. Co jedynie mnie tak trochę martwi? A popatrz, ugięła się pod presją i przestała hałasować. Nie, coś tam było. W każdym razie, jak widzicie, zdecydowana większość plastików wszelkiego rodzaju i tworzyw jest zamontowana dobrze. A od strony praktycznej wygląda to tak. Tu są uchwyty na kubki, tam jest miejsce na kluczyk. I o dziwo samochód mnie raz poprosił o to, żeby właśnie tak ten kluczyk odłożył, bo uznał, że go nie widzi, nie rozpoznaje. Pod podłokietnikiem widzimy całkiem sporo miejsca, ładnie wykończony schowek, wyjścia USB, wejście na kartę SD. Mamy też oczywiście przed pasażerem schowek, nie jakiś wielki, a właściwie to mały. No i wreszcie kieszenie w drzwiach i tutaj możecie popatrzeć tu w tych drzwiach, jak to wygląda. Nie są wyflokowane, niestety, no, ale są duże, możemy tak powiedzieć. Mam tylko jedną uwagę do ergonomii, dotyczy ona klamki otwierającej drzwi. Otóż ta klamka znajduje się zdecydowanie za bardzo do tyłu, wycofana w drzwiach. Efekt jest taki, że kiedy ja chcę do niej sięgnąć, to mój łokieć uderza w fotel, a więc w tym momencie ja już jakby nie mogę bardziej ręki wycofać, a więc muszę jakoś tak wygiąć rękę albo w ten sposób, albo w ten sposób, a następnie, zwróćcie uwagę, że 3 palce już tutaj się nie mieszczą, a więc tylko 2 i następnie otwieramy, no i wtedy, prawda, możemy albo pociągnąć tutaj, to nie jest za wygodne, żeby otwierać te ciężkie drzwi, a więc pozostaje nam opcja jedynie otwarcie tu i wypychanie łokciem. I w tym momencie łokieć również o słupek B dosyć mocno tutaj koliduje ze słupkiem B. To jest oczywiście problem dwumetrowca i być może wszyscy inni uznają, że ta klamka jest dokładnie w odpowiednim miejscu, ale ja to zauważam i jak zawsze melduję. Zobaczmy teraz, jak klasa G jest podświetlona w środku. Przed kierowcą, no, nic ciekawego, ekran. Dalej mamy na kierownicy oczywiście wszystko podświetlone, to nie jest, myślę, że żadna tajemnica, że tak będzie. I cóż, pod kierownicą mnóstwo przycisków, wszystkie podświetlone, na drzwiach
bardzo podobnie. Na drzwiach widzimy ładne ambientowe podświetlenie. Zwróćcie uwagę, że klamka jest podświetlona, a kieszeń w drzwiach już nie jest. To jest ciekawe. Oczywiście przestrzeń na nogi. Oczywiście tu po prawej stronie też widzimy całkiem sporo różnego rodzaju ambientowych ozdób i tak dalej. Oczywiście ten kolor możemy sobie zmieniać i pokażę teraz, jak to wygląda, bo tych kolorów jest sporo do wyboru. Widzicie sami, dzieje się. Zjeżdżamy coraz niżej. I kolory tutaj potrafią nieraz bardzo mocno zaskoczyć. No i tu oczywiście można sporo poustawiać, sporo powybierać. Nie będziemy się na tym za bardzo skupiać. Jeszcze zajrzyjmy może do takiego schowka. Tutaj widzicie sami, jest podświetlenie. Zaglądamy też do podłokietnika. No tutaj też jest, jak widać, podświetlenie. I nad głową również mamy zestaw przycisków, oczywiście podświetlonych. Jeśli ktoś chce mieć podświetlenie do czytania, to dostanie bardzo wyraźne. Zresztą tutaj pod lusterkiem cały czas mamy takie światełko, które ułatwia nam orientację tutaj w przestrzeni w tym samochodzie. I tak to wygląda. Myślę, że bez zaskoczeń w żadną stronę. Mniej więcej tak właśnie miało to wyglądać. No i wreszcie obraz z kamery cofania. Troszeczkę nam zasłania dym z rury wydechowej, ale wiadomo, rury muszą dymić. Natomiast jak tak zbliżymy odrobinę, to widać, że popatrzcie, że troszkę ten obraz jest taki zaszumiony. Nie to, żeby w czymkolwiek to komukolwiek przeszkadzało, bo przecież wszystko doskonale widać, ale jak już tak mam czepiać, a to jest samochód, w którym noktowizor w sumie nie byłby takim głupim pomysłem. W końcu wojskowy sprzęt z wojskowym wyposażeniem by był. No i dlatego się czepiam. Chociaż oczywiście powodu wielkiego nie mam, bo przecież wszystko widać doskonale. A tak klasa G wygląda w nocy. Przyjrzyjmy się jeszcze tym światłom. Popatrzcie, jak to wygląda. A tak wygląda ten kultowy kierunkowskaz z bliska. Pojawił się też taki trochę mniej kultowy. I z tyłu bardzo proste kreseczki, jak widać. Bardzo czytelne. Otwieramy zamek centralny. I tak to wygląda. Słyszy to cała ulica. Widzi to też cała ulica. Patrzcie, wielkie logo Mercedesa. W środku oczywiście wszystko podświetlone. Czas na test dwumetrowca i zacznę od tego, że ostatnio miałem okazję testować dwie G-klasy. AMG poprzedniej generacji i takiego kilkunastoletniego staruszka. I bardzo mnie zdziwiło, że AMG nie przeszło testu dwumetrowca, a jeszcze bardziej mnie zdziwiło, że staruszkowi niewiele brakowało. Jak będzie w najnowszej generacji, która jest o ponad 5 cm dłuższa, a z tyłu podobno miejsca ma być aż o 15 cm więcej. A więc ten samochód raczej nie powinien mieć problemu z testem dwumetrowca. Jak będzie? Zobaczcie sami. Oczywiście pełna elektryka. Wszystko tu regulujemy elektrycznie. Kierownica nie jest za duża. Ustawiamy ją sobie tak, jak należy. Regulacja foteli jest pełna, cokolwiek pod tym rozumiecie, łącznie z ustawieniem wysokości zagłówka, wentylację, podgrzewanie, pamięć siedzeń, wydłużenie odrobinę siedzenia, podnoszenie w pionie, osobno przód, osobno tył. Wszystko tu jest. Można również zagłówek wyciągnąć do przodu, aby czuć go cały czas. Możemy też regulować punkt mocowania pasa bezpieczeństwa na wysokość. Nad głową 5 palców, wolnej przestrzeni, a więc całkiem porządnie. No i oczywiście w związku z tym, że samochód jest o wiele szerszy, miejsca na szerokość również nie brakuje. To z przodu.
A jak będzie z tyłu? A z tyłu jest wreszcie tak, jak być powinno od początku, czyli miejsca dla dwumetrowca nie brakuje. Co prawda ja kolanami już dotykam skorupy fotela kierowcy, ale dramatu nie ma. Mieszczę się również na wysokość. Tu mamy 4 palce wolnej przestrzeni, a więc też jest super. Od strony komfortów i luksusów mamy tu podgrzewane, oczywiście skrajne pozycje. Mamy oczywiście różnego rodzaju schowki. Mamy tutaj regulację nawiewu, to jest trzecia strefa, nawiewy są na środku, nawiewy są w słupkach B. Mamy tu również wyjścia 12 V, mamy tu również popielniczkę, cóż za przeżytek. Zwróćcie uwagę, że osobie siedzącej na środku kanapy nie będzie przeszkadzał tunel środkowy, bo go praktycznie nie ma. Mamy też atrybuty samochodu rodzinnego, a więc miejsca na kubeczki, mamy tu przejście na narty, mamy też światełka z obu stron. No cóż tu dużo mówić. Samochód rodzinny, luksusowy samochód rodzinny. Przyjrzyjmy się teraz bagażnikowi. Na pierwszy ogień widzimy potężne koło zapasowe. Zresztą brzmi trochę jak butla gazowa. Po czym poznać europejskie samochody? Po tym, że w ten sposób otwierane drzwi do bagażnika otwierają się od prawej strony. To jest akurat przyjemne, bo od tej naszej, od strony pobocza. Widzimy bagażnik, który ma pojemność 480 litrów i nie będę oceniał, czy to jest dużo, czy mało, bo to nie jest samochód do wożenia szaf. Zresztą to widać. Tutaj mamy dosyć mocno zwężony bagażnik, więc jeśli będziemy chcieli się pozbyć rolety, no to będziemy musieli zostawić ją raczej w garażu, bo tutaj miejsca nie znajdziemy. Nie znajdziemy tu też żadnej podnoszonej podłogi chyba, no bo tutaj nie ma co z tym zrobić. Mamy tu, widzimy pierwszy próg, tu widzimy drugi próg. I to wszystko sprawia, że ten samochód może nie wygrywa w kategorii najbardziej praktycznych samochodów, chociaż po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskujemy, tak jak tu widzimy, przykład 1/3, 2/3, uzyskujemy nawet 2250 litrów, więc może jakaś szafa tam się zmieści. Tutaj projektanci też próbowali naśladować samochody osobowe i wprowadzili jakieś takie rozwiązania typu haczyki, no ale cóż, po haczyku, z którego nie można tej reklamówki zwiesić na dół, bo on znajduje się w takim miejscu, w jakim się znajduje. Podobnie zresztą po lewej stronie, tu przy okazji widzimy wyjście 12 V, więc tak źle znowu z praktycznym wymiarem tego samochodu nie jest. No i tak to wygląda. Od tej strony nie będziemy tego auta zbyt długo oglądać. Podświetlenie bagażnika. Myślę, że narzekać absolutnie nie ma na co. Pod maską klasy G może się znaleźć jeden z dwóch silników, będą miały identyczną pojemność 4.0, V8. Są dwie wersje. Nie ma, żadna z nich nie jest dieslem. Jest wersja G500, która uzyskuje z tego silnika 422 konie i 620 Nm, co daje przyspieszenie do setki skromne 5,9 sekundy. Natomiast wersja 63 AMG wyciąga 585 koni i 850 Nm, co daje z kolei przyspieszenie do setki na poziomie 4,5 sekund. Imponujące, prawda? Ciekawe są wartości podawane przez producenta, jeśli chodzi o zużycie paliwa. 12,1 w przypadku G500 i zaledwie 13,1 w przypadku G63. Różnica jest zastanawiająco niewielka i jeśli się zastanawiacie i Wy, czy to jest prawdziwe, to powiem Wam tylko tyle. Ten samochód ma bak o pojemności 75 litrów, a AMG ma tych litrów aż 100. I niech to Wam zobrazuje, jaki jest w praktyce zużycie w wersji AMG. Czas na wrażenie z jazdy i od razu powiem, wrażenie z jazdy w tym samochodzie są kompletnie nieistotne, bo nie po to się kupuje ten samochód, nie dla wrażeń z jazdy. Właściwie w tym samochodzie wrażenie z jazdy są pomimo, jako tako, nie najgorsze, pomimo tego, czym ten samochód jest, jaki ten samochód jest i ile on waży i jaki ma prześwit.
A więc wrażenia z jazdy nie są istotne. Możesz przywinąć, ale jeśli nie zrobisz tego, to fajnie, bo postaram się opowiedzieć, jak to jest, ale też postaram się odpowiedzieć na pytania, po co się właściwie taki samochód kupuje w takim razie, tak? Skoro wrażenia z jazdy są nieistotne. To zaczynamy. Zaczynamy może właśnie od uruchomienia silnika. Posłuchajcie, jak to brzmi. Otworzę tutaj szybę i startujemy, tak? V8 zaczyna chodzić, możemy sobie przegazować, poczuć, jak to jest, włączyć drive i powoli, majestatycznie ruszyć. Słyszeliście ten zamek centralny, to brzmienie. Wiemy, że jedziemy klasą G. Do tego jeszcze wrócę. Jak opisać wrażenie z jazdy, bo od tego zacznę. No, najpierw zabawna historia. Kolega był na prezentacji zagranicznej, jeździł G63 i G500. Zapytałem go, jak tam z G500, jak Ci się spodobało? On powiedział, wiesz co, nie mam zielonego pojęcia. 63 tak bardzo sformatowała mi mózg, że nic mi nie zostało przestrzeni na to, żeby pamiętać, jak jeździła 500. Pamiętam, że o wiele gorzej, może źle powiedziane, ale robiło o wiele mniejsze wrażenie. Więc nic nie pamiętam. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia niewątpliwie, a więc ja powiem zupełnie inaczej. G500 sformatowała mi mózg, bo ja 63 nie jeździłem. Znaczy w tej najnowszej generacji, poprzedniej owszem. A więc G500 to samochód, który po wszystkich tych zmianach zajmuje 2 metry na szerokość. Jedzie jak czołg, luksusowy czołg. Komfortowy czołg, mega wyciszony czołg. Czołg, który sprawia, że wszyscy zjeżdżają na prawy pas. Czołg, który sprawia, że mam poczucie własnej wartości, jeszcze bardziej wybujałe ego i patrzę na wszystkich z wysoka, z góry, dosłownie. Samochód, który deklaruje na każdym skrzyżowaniu, że nie jest taki jak inne, że jest wyjątkowy. Jechałem tym samochodem z Warszawy i w pewnym momencie jednocześnie, pomimo tych wszystkich parametrów, wielki prześwit, wielka masa, środek ciężkości w kosmosie, jechałem tym samochodem z Warszawy i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja chyba zapomniałem, że jadę wielką terenówką, że ja jadę G-klasą, dlatego że wyglądało to, znaczy miałem takie poczucie, że jadę zwykłą osobówką. Tak bardzo przyjemnie, tak bardzo cicho, mimo tego bulgotu V8, tak bardzo komfortowo i luksusowo było w środku. Jeszcze jechałem w nocy, wszystko to było podświetlone tak jak w innych osobowych Mercedesach. Która prawdziwa terenówka tak potrafi? Każdy, kto jechał, nie wiem, 10 km co najmniej Wranglerem, wie dobrze, o czym mówię. Terenówki nie jeżdżą tak luksusowo. Oczywiście jest jeszcze Land Cruiser V8, który potrafi tak jeździć luksusowo, na wprost, ale jeśli będziemy chcieli przy jako tako nie najniższej prędkości dotknąć jego kierownicy, to okaże się, że ma zawieszenie jak z pierzyny i generalnie kładzie się w zakrętach i wprowadza pewną nerwowość w życiu kierowcy. Natomiast ten samochód zachowuje się, no ja nie chcę powiedzieć oczywiście przy tej masie i przy tym środku ciężkości, że jako osobówka, ale on się zachowuje niespodziewanie, zadziwiająco dobrze, jak na to, co możemy wyczytać w danych technicznych. Ma oczywiście odpowiednie pneumatyczne zawieszenie, które sprawia, że jedynym prawie, że czynnikiem, który hamuje ten samochód, są prawa fizyki. Znaczy hamuje, ogranicza ten samochód w zakrętach, to są prawa fizyki, bo tam, gdzie da się załatwić temat techniką, tam, gdzie da się załatwić temat właśnie odpowiednimi rozwiązaniami, z odpowiednim zawieszeniem, on to robi. I jeździ się tym samochodem po prostu przecudownie. I twierdzę tak, dopóki nie przejechałem się jeszcze G63, póki jeszcze nie jest za późno, twierdzę tak, G500 jeździ fantastycznie. Bardzo mi się ten samochód spodobał, pomimo, że jeśli zaczniemy go szarpać tymi naszymi standardowymi testami, czyli 50, lewo, prawo, zanim jeszcze odkręcę kierownicę w lewo, on już złapie któreś koło i już zacznie mnie ratować z opresji, której w sumie to nie czuję. Ale fakt, że wcześniej zaczynają piszczeć opony. To opony nam tak naprawdę mówią, że no popatrz, ja tutaj jestem taki silny, zwarty, gotowy, tylko że tam na dole gdzieś połączenie opon z asfaltem już nie wyrabia. No bo pamiętaj masa, pamiętaj przeciążenie, pamiętaj środek ciężkości. Więc gdzieś tam no, te prawa fizyki nas niestety ograniczają, ale nawet działając w ramach tych praw fizyki, ach, jaka szkoda,
wrażenia z jazdy są niezapomniane. Bardzo, bardzo mi się ten samochód podoba. Zaczynam się powtarzać, ale naprawdę tak jest. I teraz wracając jeszcze do tematu, po co się taki samochód kupuje. Jak dla mnie, pamiętajcie, to V8, to takie siermiężne elementy, to zamykanie zamka centralnego, te wszystkie przyciski, które sprawiają, że ten samochód jest gotowy do jazdy w terenie, to wszystko sprawia, że kupując taki samochód, deklaruję wszem i wobec całemu światu, że nic, co prawdziwie męskie, nie jest dla mnie obce. W tym także i zarabianie dużych pieniędzy. Znaczy ja nie chcę powiedzieć, że tylko faceci zarabiają duże pieniądze, ależ skąd? Przecież kobiety też potrafią i nawet znam takie, ale muszę przyznać, że żadna z tych kobiet... Hej, jesteśmy na Zakopiance, wreszcie możemy posłuchać V8 pod obciążeniem. Nie wiem, jak jeździ G63, skoro to tak zasuwa. Ale żadna z tych kobiet nie kupiła sobie klasy G. I chyba o to w tym wszystkim chodzi, że klasa G to jest zabawka dla chłopców. Coraz szybsza, coraz bardziej luksusowa, coraz lepsza, coraz większa, coraz bardziej rodzinna, coraz. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale ten samochód jest w każdym wymiarze, coraz. I jeszcze hamujemy. I ostry zakręt. Znowu opony, bo cała reszta działa fantastycznie. Znaczy nie, że opony złe, po prostu gdzieś musi być ten słaby punkt i gdzieś muszą prawe fizyki powiedzieć, tu mam was w tym samochodzie, na styku z asfaltem. Cała reszta działa. Po drodze, przyznam się szczerze, nie było planu, aby ten samochód zabierać w teren. Z prostego bardzo powodu, bo ostatnią generację testowaliśmy na poligonie. Tam były wszelkie warunki, mnóstwo różnych przeszkód, piasek, podjazdy, żwir, wszystko. I ona sobie świetnie poradziła. Ta jest lepsza. Poligonu tutaj w okolicach Krakowa nie kojarzę aż takiego dobrego jak wtedy pod Warszawą, więc na pewno sobie wszędzie poradzi. I na tym możemy zakończyć. Z tym, że podnieśliśmy maskę tego samochodu, zobaczyliśmy, że wszystko jest zachlapane. Ja na Zacharow zapytałem, chcecie drugą warstwę? Powiedzieliście, że tak, ale ja stwierdziłem, tylko że co takiego jest w tym, że wjedziemy do Kałuży, zrobimy wielki rozbrysk, skoro można to samo zrobić ośką. Więc nie będziemy tego samochodu zalewać błotem. Zamiast tego zabierzemy go na taki podjazd, gdzie już raz byliśmy Dacią Duster. Dacia Duster sobie nie poradziła. W komentarzach dostałem zdecydowany werdykt, że wszystko to wynika z złego łącznika pomiędzy kierownicą a fotelem, czyli ja nie umiem jeździć w terenie i oświadczam, że ja od tego czasu nie nauczyłem się jeździć w terenie. Więc zobaczmy na tym samym podjeździe, czy samochód coś zmieni. Musimy poszukać jakiejś przeszkody dla niego, bo to nie ma sensu. Myślałem, że będzie show. Kiedy Zachar testował ten samochód, nie znalazł wystarczająco trudnego terenu, żeby G-klasa nie mogła sobie poradzić. Więc my myślę, że też nie jesteśmy w stanie znaleźć terenu, który by ją pogrążył, ale pokażemy Wam chociaż fragment zdolności terenowych tego samochodu.
Musicie przyznać, że Mercedes nie miał łatwego zadania, bo najnowsza generacja klasy G musiała być lepsza. A ciężko być lepszym od ikony, która jest na rynku od 40 lat. I moim zdaniem to trudne zadanie zostało wykonane bardzo dobrze, bo mamy tu samochód, który jest nowoczesny, co widać w środku, jest luksusowy, co widać w środku, a jednocześnie mamy tu samochód, który nie zapomniał o swoich korzeniach. Samochód, który jest wciąż tak samo terenowy, a nawet jeszcze bardziej terenowy niż poprzednik. A więc moim zdaniem, jeśli kontynuować tradycję auta, które jest ikoną, to właśnie w ten sposób. I biorąc pod uwagę też sytuację tego samochodu na rynku motoryzacyjnym, pamiętajcie, Defender w najnowszej generacji chyba już będzie SUV-em, to ten samochód kompletnie, ale to kompletnie nie ma żadnej konkurencji. Więc Mercedes mógł wycenić ten samochód dowolnie. Pewnie znacie już cenę, ale teraz Wam je zdradzę jeszcze raz. 540 tysięcy złotych, tyle kosztuje wersja G500. Jeśli ktoś marzy o AMG, to musi dopłacić 200 tysięcy, a więc 740 tysięcy kosztuje wersja AMG. Czy to dużo, czy to mało? Jak za samochód obiektywnie, to oczywiście dużo. Jak za legendę, gelendę, która nie ma konkurencji, jak za samochód, który stał się bardziej nowoczesny, a jednocześnie zachował wszystkie swoje podstawowe funkcje, jest to kwota, powiedziałbym, po prostu adekwatna. Napiszcie proszę w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Tradycyjnie prośba do Ciebie o łapkę w górę i o subskrypcję naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Wierzę, że tak. Dzięki, do obejrzenia filmu i do zobaczenia w następnych. Cześć!